Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku update dla streamerów, czyli co nowego w najnowszej aktualizacji Rise of Kingdoms. Witam, Snow z tej strony. Otrzymaliśmy już jakiś czas temu u nas teraz zawirowania na królestwie, więc trochę to odpuściłem na później. Otrzymaliśmy informację o aktualizacji. Wydaje mi się, że ona też nie jest wcale aż taka ważna, dlatego się jakoś specjalnie nie spinałem w związku z tym, że ona będzie, no ale mamy informację o tym, że się ona pojawi. Tak, więc mamy informację też kiedy to będzie, że to będzie 23 kwietnia. Także no już całkiem niedługo ta aktualizacja nam się pojawi. No i jak zwykle przy aktualizacjach mamy tutaj wszystko opisane i jak zwykle mamy informacje, które są jakby nam bardziej przydatne, ale mamy też takie, które spokojnie można pominąć i będę je pomijał, żeby ten odcinek nie trwał zbyt długo, no i żeby po prostu nie mówić o rzeczach, które szczerze wydaje mi się, że mają bardzo znikome albo wręcz żadne znaczenie, jeśli chodzi o grę. Pierwszy punkt, który tutaj mamy, to informacja, że będziemy mieli wydarzenia z okazji Dnia Muzeów. Chyba pierwszy raz coś takiego się w ogóle dzieje w Rise of Kingdoms, no także spoko. I mamy tutaj wydarzenia, które w większości znamy, tak? Wyścig z czasem, Bystre Oko, Esmeraldę i tak dalej, ale mamy tutaj też zwaśniony triumvirat. Tego chyba nigdy nie było. Jestem ciekawy, co to jest. No chyba, że ja nie pamiętam co tutaj tak naprawdę się wydarzyło, ale fajnie, będziemy mieli wydarzenia, zawsze to jest jakiś plus, tak, szansa na jakieś dodatkowe nagrody. Do modlitwy Esmeraldy w ogóle zostanie dodany tutaj, zostaną dodane szkice tego ekwipunku inżynieryjnego, ale myślę, że to większości ludzi totalnie nie interesuje, więc myślę, że tutaj to można sobie spokojnie dla większości odpuścić. Kolejny punkt jest związany z oglądaniem Arki i Ligi Ozyrysa i tutaj będziemy mieli nowe możliwości. Szczerze ciężko mi o tym powiedzieć, bo ja rzadko oglądam te mecze Arki Ozyrysa, ale teraz w ogóle 2-6-5-8 dostało się do playoffów, także będę im na pewno mocno kibicował i być może, że też będę pokazywał właśnie te ich mecze w jakiejś tam formie streamu, czy może w formie jakiejś takiej relacji, więc w sumie fajnie, bo wygląda na to, że będzie to po prostu usprawnione, że pewne rzeczy będzie można lepiej zobaczyć. I w ogóle fajnie, że jest ta opcja, tak? No bo wcześniej mieliśmy ją praktycznie całkowicie wyłączoną, że nie mogliśmy sobie oglądać tych meczy, teraz będziemy mogli, tylko z opóźnieniem 5-minutowym i uważam, że to też jest spoko. Czyli wiecie, to nie jest tak, że ktoś ogląda streama z tego, jak gra ta druga drużyna i może coś tam pozmieniać, tylko te 5-minutowe opóźnienie jednak dużo daje. Także wydaje mi się, że fajnie, że będzie można oglądać już te tryby profesjonalne i tak dalej wam odpuszczę, ale będziemy mogli oglądać i prawdopodobnie będzie to lepiej niż jest, taką przynajmniej mam nadzieję. Zmiany w Zaginionym Królestwie, czyli w KVK. No na początek weźmy sobie to, że usunęli wydarzenia. No i szczerze powiedziawszy, to jest tylko i wyłącznie minus, bo to tak naprawdę jakby powiedzieli: Teraz będziecie mieli mniej nagród". Wydarzenia, które były, te niektóre, to są wydarzenia, w których można było na przykład, zdobyć te, 20 złotych głów albo strategiczna rezerwa, no to się kurczę wszystko przydawało. Więc no, tak jakby nam powiedzieli: "Teraz dostaniecie mniej i praktycznie nic w zamian". Chociaż no, ten drugi punkt można określić, że jest to coś tam w zamian, w sensie takim, że będzie częściej ta likwidowanie wrogów. Tylko że wiecie, likwidowanie wrogów na teraz, to tam niektórzy się podniecają tymi statystykami, ale tam nie ma praktycznie żadnych nagród, przy okazji tego wydarzenia likwidowanie wrogów. Tam sobie możemy tylko zobaczyć w wszystkich obozach, kto najwięcej tych, zabić miał, więc to jest bardziej taka kwestia prestiżu. Spodziewam się, że tam będą lepsze nagrody, ale znowu to będą tylko lepsze nagrody dla tych największych graczy, którzy będą mieli największe osiągnięcia, więc, zdecydowana większość graczy jeszcze to się wszystko rozłoży, wiecie, na, całe KVK, więc będzie naprawdę ciężko, żeby coś tam, zdobyć. Także myślę, że ogólnie, plusy i minusy raczej to wszystko wyjdzie na minus niż na plus, więc, pod tym względem jest to na pewno coś, słabego. Następna informacja, która tutaj mamy, to akurat bardzo fajna jest dla mnie, bo chodzi o to, że będziemy mieli taką opcję w Zaginionych Królestwach, że jakoś będą się pokazywać newralgiczne miejsca, czyli takie miejsca, w których toczą się walki. No my jak jesteśmy w KVK, to wiemy, gdzie się toczy walka, i to jest proste, no bo mamy markery i wydaje mi się, że to tylko jest kwestia właśnie tego podglądu. I fajne będzie, bo zobaczcie, ja na przykład będę gdzieś tam sobie włączę jakieś KVK i będę mógł sobie kliknąć: "O dobra, tutaj jest informacja, że tu się dzieje jakaś wojna albo
albo może jest jakaś mobilizacja i tylko sobie kliknę i od razu tam wejdę. Dodatkowo bardzo fajna rzecz będzie, że będzie można patrzeć na KVK z perspektywy jakiejś drużyny, czyli na przykład ja będę sobie przeglądał KVK jakiegoś innego królestwa polskiego, zagranicznego, cokolwiek i mogę sobie tak jakby wejść w ich skórę, czyli że ich jednostki będą mi się podjawiały na niebiesko. To jest w ogóle super, bardzo fajna sprawa. Myślę, że też byłoby bardzo fajną sprawą, gdyby była jakaś opcja, chociaż to oczywiście byłoby mega trudne, ale podejrzenia sobie czasem raportów, jeżeli są jakieś duże mobilizacje, żeby była jakaś opcja taka, że na koniec jakiś chociażby bardzo okrojony, ale jednak jakiś raport się pokazuje. Jeżeli chcesz, na przykład sobie zaznaczasz, że chciałbyś zobaczyć ten raport. Myślę, że to by było bardzo fajnie, gdyby coś takiego wprowadzili, ale na razie tego nie wiem. Punkt czwarty. Myślę, że bardzo wiele osób będzie tutaj nim zainteresowanym, czyli mamy muzeum i mamy tutaj dodatki. Mamy informację o tym, że będzie Attila i Takeda dostaną dodatki w końcu, no bo już powinni wcześniej te dodatki dostać, ale właśnie jest z tym związane to, czy to dlaczego tylko Attila i Takeda? Zwykle te muzeum było dodawane gdzieś tam, tymi generacjami, czy przynajmniej informacja, chociaż w sumie ostatnio też tak było, że była informacja dla wszystkich, a później dodawali bardzo powoli te muzeum. Więc na razie Attila Takeda podejrzewam, że następny będzie Guan Yu. Też, on chyba wszedł z Leonidasem? Albo no już nie pamiętam, nie chcę mówić, nie chcę tutaj popełnić jakiegoś błędu. Tak mi się wydaje, że oni też będą. Artemizja, w związku z tym też powinna dostać jakieś dodatki. Na razie nie wiemy, jakie one będą. Oczywiście Attila i tak przeżywa swoją drugą młodość, szczególnie w garnizonie, kiedy mamy możliwość użycia artefaktu i może być właśnie garnizon Gorgo i Attila i wtedy sobie świetnie radzi. Jest to taki powrót do Atylli, czy będzie jeszcze większy ten powrót? No oczywiście, jeżeli teraz już ten garnizon Gorgo Attila jest dobry, no to wiadomo, że jak Attila dostanie jakiekolwiek plusy, to one będą, to ta jego moc będzie jeszcze większa. Czy wróci gdzieś tam do walki w polu, to aż tak to bym nie powiedział. Wydaje mi się, że trochę tak jest z tymi dowódcami. Mamy też te informacje, że będą dodatkowe plusy dla innych dowódców i oczywiście super, bo niektórych cały czas używamy, na przykład Aleksander Wielki w połączeniu z Liucze jest bardzo dobry, więc podejrzewam, że będzie jeszcze lepszy, ale jest wielu też takich dowódców, których nie używamy i raczej to, że dostaną jakieś bonusy z muzeum, tego nie zmienią. Historycznie trochę też tak było. Chyba jednym z takich bardzo niewielu dowódców, gdzie muzeum wpłynęło na rzeczywiście użyteczność tych dowódców, to był Minamoto, który już był bardzo rzadko używany, a później był używany częściej przez jakiś czas, chociaż teraz znowu bym powiedział, że jest używany rzadziej. No i na pewno Mehmet, ale z nim też jest trochę taka historia, czyli to jest takie trochę odgrzewanie kotleta trochę i raczej na krótką metę, bo jednak pojawiają się cały czas nowi dowódcy i to muzeum po prostu nie jest w stanie za tym nadążyć. Czy to dobrze, czy źle, no to możemy się zastanawiać, jaka tam jest też opłacalność tego i tak dalej, i tak dalej. Pewnie niektórzy by chcieli, żeby te dodatki z muzeum były silniejsze, żeby były częściej, żeby ich było więcej, no ale na razie jest tak, jak jest. W wersji na PC będziemy mieli jakieś niestandardowe formacje i tutaj do końca nie wiem, o co chodzi, ale postaram się to sprawdzić, jak już wejdzie ta aktualizacja, co tak naprawdę można ustawić. Może jakoś inaczej te swoje marsze. Wydaje mi się, że na ten moment jest to całkiem nieźle zrobione, tylko mi brakuje czegoś takiego, żebym mógł ustawić niestandardową formację, która będzie trwała dłużej. W sensie, że to nie będzie, że za każdym razem, jak chcę ustawić taką niestandardową formację, po tym jak wrócę je do miasta, to muszę tą formację ustawiać od nowa. Więc byłoby fajnie, gdybym mógł ustawić coś takiego na stałe. Może to jest związane z tym. Ciężko tak naprawdę odczytać, o co im tutaj dokładnie chodzi. Natomiast to, co mamy w szóstym punkcie, czego zaczynają się te wszystkie inne poprawki, których jak widzicie też jest bardzo dużo i tutaj też mamy punkt pierwszy, mamy tutaj nowe możliwości, jeśli chodzi o moduły. Moduły to są te rzeczy, które zobaczcie, jeżeli ja będę chciał teraz wzmocnić flagę, to tych modułów mam 5 i tutaj jeszcze mam po 5, czyli w sumie mam 15. No jeżeli macie tam w KVK 6 albo 7 marszy, to będziecie ich mieli trochę więcej, ale ogólnie rzecz biorąc jest ich 15. Więc zmiana jest bardzo duża, bo mamy informację tutaj, że będziemy ich mieli 45, czyli będziemy ich mieli 3 razy więcej. Jestem ciekawy,
jak będziemy przez to przechodzić, no bo nie wyobrażam sobie scrollowania gdzieś tam na sam dół do 45 modułu, więc to też wydaje mi się, że powinno być zmienione, żeby łatwiej było to włączać. To by też było super, bo ja nie lubię naprawdę, jeżeli mam zmieniać na jakieś tam te żółte czy czerwone, to jest to często uciążliwe. Mogliby to też zmienić i co jest bardzo ciekawe, że w module zostaną także zapisane uzbrojenie i ekwipunek jego dowódców. To było fantastyczne, gdybyśmy mogli tak zrobić. Ja już o tym też mówiłem wcześniej, że wiecie, to jest fajnie, że mogę sobie zapisać formację na dowódcy albo ekwipunek na dowódcy, ale szkoda, że nie ma czegoś takiego, że jedno i drugie mogę zmienić. I teraz nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu to będzie używane tak, jak jest teraz, czy przez ten tutaj myślnik, przez tą dodatkową informację oni uważają, że teraz będzie można po prostu zapisać sobie pewną wersję ekwipunku i pewną wersję uzbrojenia. I jak sobie tylko kliknę właśnie w tych modułach, to automatycznie może ten ekwipunek i te uzbrojenia mi przejdą na tego dowódcę. No to by było fenomenalne. To by było naprawdę super fantastyczne, bo to zmienianie tych ekwipunków i uzbrojeń jest mega uciążliwe, więc fajna by to była zmiana. Myślę, że tutaj niewiele jest napisane, ale może być naprawdę to bardzo duża zmiana, jeśli chodzi o wybory. Szczególnie jeżeli jesteście liderami garnizonu, czy tam mobilizacji, albo często musicie kombinować z tymi rzeczami. Naprawdę jest to mega uciążliwe. Te przerzucanie ciągłe mnie totalnie irytuje. Jak ja muszę w jednym momencie gdzieś tam trochę walczyć w polu, być w garnizonie i jeszcze robić mobilizację, to uwierzcie, że to jest naprawdę mega uciążliwe i tak absorbujące, zamiast właśnie tą jakby frajdę mieć z gry, to się muszę niestety ale koncentrować na tym, żeby o tu zmień, tu przemień, tu coś tam i jest mnóstwo tego klikania, które jest dla mnie po prostu no, irytujące. Kolejna rzecz, która też wydaje mi się fajna, jest tutaj będziemy mieli jakiś status królestwa. Ja już kiedyś o tym mówiłem, że byłoby fajnie, gdybyśmy mieli więcej informacji o królestwie, czyli na przykład królestwo się określa jako, nie wiem, free to play, pay to win, takie, które szuka graczy, takie, które nie szuka graczy, takie, które gra sobie na spokojnie albo różnie, tak? I można się określić, tak żebyśmy mogli sobie to przewertować, ponieważ dzisiaj no, migracja jest dosyć popularna i fajnie by było, żeby właśnie można sobie łatwiej wybrać, szczególnie dla takich graczy, którzy wiecie, nie chcą tam, nie oglądają za bardzo może moich filmików, no to znaczy, albo powiedzmy nawet oglądają, ale wiecie, nie chcą siedzieć na tam Discordach czy Facebookach związanych z tą grą, tylko chcą po prostu sobie grać i chcieliby szybko znaleźć jakieś fajne królestwo albo pasujące w miarę do siebie królestwo, a nie chcą przeżywać całego tego wertowania tych ofert na różnych platformach społecznościowych, gdzie też nie jesteśmy za bardzo tego pewni, tylko chcieliby to zrobić gdzieś tam w miarę szybko w grze. Więc myślę, że jest to opcja, że będzie to ciekawiej zrobione i że będzie to po prostu zrobione lepiej. Mamy też informację o nowej broni inżynieryjnej. No ciekawe, jakie to będą statystyki. Ja raczej nie będę tego robił, bo aż tak bardzo w tą inżynierię nie chcę inwestować, ale zobaczę, co tam będzie. Będziemy mieli do tego też informację, że częściej będzie można zdobyć te szkice, bo jak na razie rzeczywiście w niektórych miejscach nam te szkice z inżynierii nie wypadają, a mamy informację, że od teraz będą nam wypadać, więc tam gdzieś powoli Lilith tą inżynierię wprowadza tam, gdzie jej jeszcze nie ma. Oprócz tego mamy takie informacje, które wydaje mi się nie są zbyt ważne. Coś tam będzie widać lepiej, i tak dalej. Te niektóre podpunkty to naprawdę, czy tam talent jest lepiej opisany, to o tym nie będę mówić. Będziemy mieli nowe wątki fabularne, więc możecie sobie teraz pogadać z Teodorą i z Justynianem. Też nie wydaje mi się to nic fantastycznego. Punkt 8 jest ciekawy, że budowy flag i fortes będą wyświetlane terytorium, które będą obejmować po zakończeniu procesu budowy. Wydaje mi się, że to teraz już jest, kiedy już postawimy tą flagę, ale całkiem możliwe, że wiecie, w momencie, kiedy chcemy postawić tą flagę, zanim ją jeszcze wybudujemy, to często widzimy całe spektrum, tak? Czyli ja wam może pokażę, jak to wygląda, jak ja bym chciał wybudować teraz flagę tutaj. E, okej. Gdzie my mamy? Czekajcie, gdzie mam budowanie? Nie tutaj. O, coś sobie źle kliknąłem. Aha, bo tutaj mamy maksymalnie. Dobra, to pokażę wam na Forcie. Czyli jak na przykład Fort, to pokazuje tak jak normalnie cała ten kwadrat, który jest związany z Fortem, a wydaje mi się, że od teraz będzie pokazywało tam, gdzie on się rzeczywiście wybuduje. I jeśli to jest to, o czym ja myślę, to to może być naprawdę fantastyczna zmiana, bo to może być zmiana, która będzie
która będzie robiła jedną, ale to bardzo ważną rzecz. Mianowicie, wtedy jak będziemy chcieli przeskoczyć gdzieś przez góry, to będziemy widzieć, gdzie rzeczywiście ta flaga wybuduje terytorium, a gdzie nie wybuduje terytorium. I może dzięki temu skończą się te dywagacje, tak? Czy okej, czy nam się uda tutaj zrobić skok, czy nam się nie uda zrobić tego skoku, bo przed wybudowaniem będziemy widzieli, jak to wygląda. Ja tak rozumiem, ten zapis, a czy on taki rzeczywiście będzie, to nie wiem. I punkt dziewiąty, ostatni, że będziemy dostawać pocztę, wiadomości, tak jak tutaj czytam wiadomości właśnie w moich wiadomościach, czy tutaj mam te wiadomości nasze osobiste. Będziemy mieli maila o tym, podejrzewam, że będzie w systemowych, że dostaliśmy jakiś tytuł, tak? No, chyba to będzie plus, bo niektórzy mają, ja nie mam, ale niektórzy mają włączone powiadomienia, kiedy dostają jakiegoś maila właśnie w Rise of Kingdoms. No i w sumie włączenie sobie tego na chwilę, kiedy wiecie, czasem tak jest, że czekamy na jakiś tytuł i czekamy i chętnie byśmy robili coś innego, ale nie jesteśmy w stanie, no bo nie wiemy, czy ten tytuł dostaniemy, czy nie dostaniemy, kiedy go dostaniemy i tak dalej, i tak dalej. Więc w sumie to połączenie, że ja sobie włączę powiadomienie z maili i dostanę maila i wiecie, dostanę powiadomienie na telefonie, będę robił zupełnie coś innego, nie będę tutaj siedział na Rise of Kingdoms, a dostanę powiadomienie, o, dobra, otrzymałeś tutaj tytuł księcia, no i spoko, wtedy wchodzę do gry, trenuję, robię swoje. Także też myślę, że to są fajne rzeczy. To są takie niby małe rzeczy, ale które naprawdę mogą pomóc, mogą sprawić, że ta gra w Rise of Kingdoms będzie po prostu dla nas przyjemniejsza. No i to tyle, jeśli chodzi o te aktualizacje. Jestem ciekawy, co myślicie, jeśli chodzi o te muzeum dla Attylii. Co tak naprawdę Attila tam dostanie? Widziałem już różne zdjęcia, i niektóre wyglądały dosyć profesjonalnie, tak szczerze powiedziawszy. Niby tam były zblurowane, ale dosyć dobrze było widać, co ten Takeda tam dostanie. Wydaje mi się, że tam były jakieś statystyki obrony i chyba statystyka była 10% mniej obrażeń od umiejętności, że będzie otrzymywał. No to wtedy wiecie, do garnizonu, kurczę, jeszcze lepiej. Nie wiem, czy ja dobrze przeczytałem, nie wiem, czy to w ogóle nie jest jakiś fake, czy to po prostu tak zrobione, żeby było, ale jakieś tam informacje mamy i wiemy, że niektórzy youtuberzy mają dostęp taki wcześniejszy do niektórych informacji. Myślę, że my też się już niedługo dowiemy, jaki będzie ten relikt dla Attylii, co on tak naprawdę dla Attylii zmieni, jakie i co takiego wprowadzi. Myślę, że dla Takedy to chyba jednak mniej będziemy zainteresowani, ale dla Attylii myślę, że niektórzy jak najbardziej będą zainteresowani, co takiego się dla Attylii zmieni. No zobaczymy. Jestem ciekawy, jakie są wasze typy, co tak naprawdę najbardziej wam się podoba w tej aktualizacji. A z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.